Cześć, witam Was serdecznie na moim kanale. Przyszedł w końcu czas, aby zrobić kulki wątrobowe, na które złowiłem dwie swoje życiówki na łowisku Spalona. Jak łowię na te kulki, możecie zobaczyć na moim filmie. Link do niego będziecie mieli w opisie. Jeśli ten filmik Wam się spodoba, zostawcie suba, dajcie łapkę w górę i już zaczynamy. Głównym składnikiem naszych kulek będzie, słuchajcie, oczywiście, którą pokazuję, mączka wątrobowa. Jak ona wygląda, to już robię małą prezentację. O. Ona wygląda w ten sposób. Mam nadzieję, że to tak może będzie ładnie widać. Ma troszkę taką grubszą frakcję. Jak pachnie ta mączka? No nie jak wątroba. Nie spodziewalibyście takiego zapachu. To jest taki zapach taki delikatnie śmierdzący, ale wpadający troszeczkę w słodkie. Jeśli tak to mogę w ogóle opisać. Ja tego będę robił naprawdę sporo. Mam nadzieję, że mi się tutaj to zmieści, ponieważ będę te kulki robił na zawody. Dozowanie do 30%. I tak też będę robił. Czyli na kilogram miksu damy 300 gram. Czyli w tym wypadku ja będę robił z 3 kg miksu. Czyli tak naprawdę, no może tutaj prawie calutkie opakowanie tutaj tej mączki wątrobowej dać. W sumie dam cały kilogram i zrobię sobie, dorzucę tylko do tego więcej miksu bazowego. Tak więc cały kilogram mączki wątrobowej ląduje w wiaderku. Żeby nam się tylko reszta tutaj zmieściła. Więc mamy kilogram już, słuchajcie, zapakowany. I co do tego będę dodawał? Jeśli to ma być na 3 kg miksu, to trzeba teraz się zastanowić, ile trzeba dać reszty mączek. Nie wiem, czy mi się to zmieni do tego wiaderka, najwyżej to odsypię i będę po prostu dawał inne rzeczy, ale na pewno z tego co pamiętam dawałem tutaj mączkę LT. Mączki LT można dać do 40% w miksie, tak więc mogę dać jej tutaj też naprawdę sporo, jeszcze więcej, ale ja sobie jej tutaj dam około 300 gram. Mam nadzieję, że tyle tutaj jeszcze jest. Więc do kilograma 300 postaram się dobić. No nie było. Otwieram za chwilę drugie opakowanie. I dosypujemy dalszą ilość. Czyli do kilo 300. Nie daję zbyt dużo innych mączek, ponieważ to ma być kulka wątrobowa. Mieliśmy już LT, teraz wypadałoby dać troszeczkę tej magicznej mączki Predigested. Predigested mogę dać maksymalnie do 10%, czyli 300 gram mógłbym tu maksymalnie dać. Ja sobie dam 1/3 z tego, czyli 100 gram tej mączki, czyli do kilograma 400. Albo do kilograma 450. O, niech karpie mają. Znakomicie. Teraz oczywiście wypadałoby czymś tą kulkę, że tak powiem, wzbudzić, wzbogacić. Ja tutaj dam troszeczkę makuchów i to nie będzie dużo, bo to 50 gram tylko będzie makuchów. Chyba że sypnie się więcej, wiecie jak jest. Do 1,5 kg. Teraz dajmy troszeczkę prażonych konopi. Jeśli chodzi o Bird Food, ja na innym filmie Wam mówiłem, że nie wolno przekraczać pewnej ilości. Ogólnie ziaren w miksie, czy to będzie Bird Food, prażone konopie i tak dalej, nie powinno ono przekraczać 20% w miksie. Czyli na kilogram nie powinno być więcej niż 200 gram właśnie czegoś takiego. No tutaj mógłbym dać 600 gram, bo to jest bardzo dużo, ale ja sobie nie będę aż tyle dawał, więc ja sobie tutaj na spokojnie dosypię 100 gram prażonych konopi, żeby nam się wszystko w wiaderku zmieniło. Nawet 140, nie przeszkadza. I 50 jeszcze gram Bird Foodu. Nawet do 60. Ok. I oczywiście do tego idzie, słuchajcie, betaina. Wszystko nam się na styki mieści w tym wiaderku. Tutaj musimy dać raz, przynajmniej dwa, z 3 łyżeczki betainy. Soli również kilka łyżeczek. Raz, dwa, z
3. I ogólnie daję łyżeczkę na kilogram. Nie ważę tego, tak po prostu daję trochę na oko. I teraz, żeby troszeczkę ta kuleczka miała coś sobie z pikanterii, to daję kilka łyżek, to będzie około 20 gram właśnie tych ostrych przypraw, żeby nam tą kulkę troszeczkę, że tak powiem, przypikantniło. O, teraz będzie ok. Jako że to mają być kulki na zawody, typowo je robię właśnie pod zawody, na które biorę udział, słuchajcie, w maju, tygodniowe zawody na łowisku Spalona, więc ja nie będę za bardzo utwardzał tych kulek, więc tej plazmy dam mniej, no jakoś musi mi to związać. Pamiętajcie, że albumina zawarta w jajkach też działa wiążąco. Ja mogę dać do 100 gram tutaj bodajże plazmy, ja sobie dam około 50 gram właśnie plazmy, czyli do 820 gram plazmy. To by, słuchajcie, było z tego miksu na tyle. Dodajemy do tego miks bazowy, no i trzeba jakoś te 3 kg mieszać. Dosypujemy nasze dodatki i całość mieszamy. No tutaj będzie, słuchajcie, co mieszać, troszkę to zajmie. Wiaderko jest, słuchajcie, trochę za małe. Mieszadło też, trzeba zmienić kaliber. No, przy pomocy większego mieszadła i wiadra udało się, słuchajcie, ten miks wymieszać. Wygląda on tak w sumie jak cała reszta, ale żeby nie było, zobaczcie, jasno wygląda. On dopiero po zmieszaniu z jajkami zrobi się nagle taki brązowy właśnie od mączki wątrobowej, więc nie zostało nam nic innego jak tego potwora zmieszać. Chyba będę to na dwie partie robił, bo nie mam mieszadła budowlanego. I będziemy to musieli wszystko zrolować i wycisnąć. Słuchajcie, miksy są już zrobione, są pomieszane. Za chwileczkę będziemy przygotowywać się do mieszania miksu z jajkami, ale tutaj chciałbym się troszeczkę zatrzymać i trochę Wam o tych jajkach, o konserwancie opowiedzieć. Ten fragment będzie taki sam dla wszystkich kulek, więc jeśli go widzieliście, możecie go śmiało przesunąć. Jeśli nie, to myślę, że warto troszeczkę tego mojego gadania posłuchać. Sceneria jaka jest, taka jest. Na dworze jest strasznie, słuchajcie, zimno, pada deszcz i śnieg. Ale jeśli chodzi o jajka, ile tego się w ogóle powinno dozować? Mówi się, że na 100 gram miksu powinno się użyć jedno jajko. Tylko teraz jest ale. Jajko jajku jest nierówne. Będziemy mogli kupić w sklepie rozmiar S, rozmiar M oraz rozmiar L. Tu mam akurat M-ki. Te jajka nawet między sobą troszeczkę się różnią. Chociaż nie, nawet są takie słuchajcie, same. I teraz, czy ta jedno jajko na te 100 gramów to jest mowa o LC, MC czy o SC? Po prostu jedno jajko, tak? Ja używam emek, Wam też sugeruję używania emek z prostego powodu. Cenowo wychodzą nawet w porządku. Ja jajka kupiłem akurat za sztukę 87 groszy. Mamy marzec, więc te ceny u Was się mogą różnie, że tak powiem, wahać, ale to są emki. I tego tak naprawdę ja daję jedno jajko na 100 gram. To jest moje jakby takie wyjście bazowe. Dlaczego? Ponieważ jeden miks przyjmie bez problemu 10 jajek na kilogram, tak? I te ciasto będzie się nie kleić, będzie naprawdę fajne. Drugi miks będzie potrzebował dosypania mąki, więc warto zawsze ze sobą mieć mąkę bądź też miks. Ja używam mąki, ponieważ miksu mi trochę szkoda, a mąka świetnie tak samo sprawdza się, żeby trochę dosypać, żeby te ciasto nie było takie klejące, ma właściwości wiążące. Jak się robi własne miksy, może kiedyś nagram taki film, jak zrobić własny miks, to mąka, zwykła pszenna mąka jest jak najbardziej ok. I wtedy taką mąkę sobie dosypujemy, kiedy miks jest za rzadki. Kiedy miks jest za suchy, dobijamy po prostu jedno jajko i patrzymy, co się dzieje, tak? Ja po prostu zaczynam od 1:1, czyli jedno jajko na 100 gram i później po prostu dosypuję albo mąki, lub też miksu, jak wolicie,
albo dobijam jajko. Kolejny ważny aspekt przy robieniu naszych kuleczek to jest konserwant. Można robić kulki bez konserwantu. Ja konserwantu używam. Nie jest to jakaś, że tak powiem, straszna chemia. To jest po prostu glikol propylenowy, który pewnie już widzieliście na moim odcinku, jak robiłem dipy. Jeśli nie, to Was serdecznie zapraszam. On tam właśnie występuje w formie konserwantu. I teraz ile go dać? Ja używam na jedno jajko, bo to liczymy na jajko, 7 ml, 5-7 ml, ale na miks słodki, tak? Do miks słodki możemy naprawdę dać 5 ml na jajko, nic nam się nie powinno z tym stać, tym bardziej, że w moim miksie jest po prostu sól, która też dodatkowo będzie nam to konserwować. Co jeśli mamy miks śmierdzący na bazie mączek rybnych? Wtedy sugeruję naprawdę użyć 10 ml na jajko, ponieważ zrobicie 2, 3, 4 kg, dacie za mało tego konserwantu. Naprawdę nie oszczędzać na tym, bo to nie jest jakoś horrendalnie drogie, a nie chcecie później naprawdę, słuchajcie, przyjść do Waszych kulek, jak sobie je zapakujecie i że są spleśniałe, tak? Można się przed tym uchronić, typu, nie wiem, dajemy mniej tego konserwantu, jak ktoś bardzo chce zaoszczędzić i suszymy kulki na kamień. Ale powiem Wam szczerze, czy one Wam wytrzymają rok, 2, niektóre? Nie wiem. Ja używam 10 ml na jajko do śmierdzących, połowę mniej, czyli 5 ml do miksu słodkiego. I naprawdę kulki mam już niektóre rok śmierdzące, nic im nie jest, ładnie pachną, tak samo wyglądają, nie schną. Ze słodkimi ta sama sytuacja. Naprawdę wyglądają świetnie. Ok, teraz chciałbym Wam opowiedzieć o kilku innych ważnych aspektach, zanim już przejdziemy do robienia kulek. Pokażę Wam, co potrzebujecie, co warto sobie przygotować. Zanim zaczniemy w ogóle robić, słuchajcie, kulki, to warto już troszeczkę sobie tutaj wszystko przygotować, tak? Typu roller, wyciskacz, flawory, jakiś ręcznik papierowy, naprawdę, bo to się człowiek brudzi. Ja jeszcze dodatkowo lubię użyć sobie, po prostu założyć na ręce takie rękawiczki gumowe, jakie macie, takie będą dobre. Po prostu nie lubię w tym wszystkim mieć tych dłoni, one są tam kolorowe, miks ugniatany, on jest kolorowy. No może być naprawdę ciekawie. Warto się zaopatrzyć w dwie rzeczy. Po pierwsze, strzykawka. Tu mam taką 60, dość dużą. Ona mi służy do dozowania konserwantu. Bardzo fajna rzecz. I druga strzykawka, która gdzieś mi się tutaj zapomniała. Malutka strzykawka z igłą. Ona jest chyba do 10 ml, aby dozować nasze flawory. Czy też na przykład jak macie barwnik w płynie, to też można. Ponieważ te flawory są takie lekko oleiste, to one są teraz zimne, więc będą troszeczkę gęstsze niż na przykład byśmy to robili latem, więc warto się właśnie w taką strzykawkę z igłą zaopatrzyć, żeby łatwiej nam było to wszystko tutaj po prostu nabierać. Chyba omówiłem takie podstawowe rzeczy, jeśli chodzi o jajka, konserwant i takie drobniejsze rzeczy, które trzeba mieć, aby te kulki zrobić. Zabieramy się, słuchajcie, już za mieszanie naszego miksu. Teraz przyszedł czas na największego w sumie gracza. Wątroba, tego robię najwięcej, więc będę to robił w dwóch partiach. Tutaj mam 3 kg 200 miksu. W drugim opakowaniu mam też około 2 niecałych 3 kg. I taka sama sytuacja. Jajka, konserwant, tego nie barwię. To pokażę Wam później, jaki to ma fajny taki kolor, taki brązowy. Więc zabieram się do dzieła, trochę mi to zajmie, no bo mówię, tego miksu trochę do wyrobienia jest. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. Jajka i konserwant dodane, teraz trzeba to trochę zabełtać.
procesu już Wam pokażę. Trzeba będzie tylko sobie to na stole w kulkę ubić. O, ma taki dość jasny kolor. No pachnie mega tak słodko. Nie wiem, no musicie kupić mączkę wątrobową, zrobić kulki wątrobowe. O, i ona fajnie tutaj się klei. Coś Wam powiem. Tutaj było 3200 miksu, nie mówiłem Wam tego jak wbijałem jajka, ale postanowiłem dać 25 jajek, czyli 7 jajek mniej. I spójrzcie. Jest ideał, więc nie da się, no bardzo ciężko, mimo że jeszcze się klei, widzicie? To się jeszcze klei, muszę to trochę mąką dosypać, ale to już sobie na stole to zrobię mniejszymi porcjami, bo no ponad 3 kg miksu ręką nie ugniotę. Ale jest twardość, jest odpowiednia. To też wszystko od miksu, słuchajcie, zależy. O, ale się klei. Więc musimy to wziąć na warsztat. No i do roboty. I tak jak Wam mówiłem, to już wszystko natarte. To ma być tłuściutkie. To, że mam troszeczkę ciasto strasznie twarde. Zobaczcie, te ciasto teraz wyszło. Może trochę pękać, ale tłok to tak, słuchajcie, dociśnie, że nie ma po prostu, myślę, nie będzie żadnych problemów przy rolowaniu. Dlatego ja z tego ciasta robię sobie kulki 20, 16, na 98% by mi nie wyszły. Dlatego im bardziej macie ciasto, to Wam rozerwę jeszcze. Napakowane, o, tak będzie widać. Im bardziej macie ciasto napakowane dodatkami, tym ona ma grubszą frakcję, tym mniejsze kulki mogą Wam po prostu nie wyjść. Dlatego jak chcecie robić mniejsze kulki, to w tych kulkach powinno być troszkę mniej, chyba że chcecie je czymś utwardzić. A jak robicie większe kulki, to naprawdę można dać tego sporo. Pakujemy to już z powrotem do naszego pistoletu i zaczynamy rolowanie. Teraz wjeżdżam ciasto wątrobowe. Tak się ono prezentuje. Za chwilę wrzucamy je na roller. Tak ono powinno wyglądać. Troszeczkę jest za suche, bo trochę przeleżało, ale mam nadzieję, że będzie się wszystko nam tutaj ładnie rolować. Kolejna ważna rzecz przed rolowaniem, zanim też tak powiem, kolejna ważna rzecz, trzeba również natrzeć nasz roller. Jak on jest wyczyszczony, to jest taki tępy po prostu i żeby kulki nam fajnie z niego schodziły, to również olejem warto sobie ten roller przetrzeć, każdą tutaj jego część, bo potem o wiele łatwiej będzie nam się po prostu te kulki tutaj rolowało, tak? Potem ten, wiadomo, to ciasto też jest tłuste, więc nie będziemy musieli tego robić za każdym razem, ale warto właśnie to nacierać. Uwierzcie mi, dużo to jakby nas nie kosztuje, a bardzo potem ułatwia. No i się potem, wiecie, nie zastanawiamy. O, tutaj jeszcze mogę dodać, bo jest takie tępe. Dlaczego na przykład kulki się rozpadają, czy nie wiem, coś źle schodzi, nie chcą schodzić nam z tego rollera. O, no bo właśnie on powinien być taki ładnie tłusty. I nacieramy sobie dół, nacieramy sobie również górę. Fajną też jest opcją, jakby ktoś na przykład chciał tak zrobić, a można tak zrobić, to można na przykład taki olej pomieszać sobie za traktorem, natrzeć tutaj roller i jakby dodatkowo dopalać te kulki z wierzchu w czasie właśnie rolowania. Więc sobie to nacieramy wszystko ładnie i za chwileczkę będziemy już rolować nasze kulasy. I tutaj chciałbym Wam zaprezentować owiane chyba przeze mnie sławą kuleczki. Jest to wątroba. Wygląda ta kulka naprawdę wypasiono. Tak one wyglądają. O, że Wam pokazuję, jak ona się w środku prezentuje. O. I spójrzmy. Zobaczcie. Tak wyglądają kuleczki wątrobowe. Polecam każdemu naprawdę sobie spróbować. Ja zrobiłem tutaj 20. Teraz idą do suszenia. Jak widać, słuchajcie, kulki są już gotowe. Troszeczkę to wczoraj czasu mi zajęło. Co robiłem z kulkami później, nie na każdym filmie to będzie widać, ponieważ z problemów po prostu technicznych nie udało mi się dla Was wszystkiego niestety nagrać. Kulki parowałem, a nie gotowałem. I dlaczego wolę parowanie niż gotowanie i Wam też, jeśli macie możliwości, polecam parowanie. Po pierwsze, wszystko co daliście do kulki, atraktor, kolor, flawor i takie inne rzeczy, to wszystko zostaje w kulce. Nawet kolor, słuchajcie, zobaczcie jak taka kuleczka truskawkowa, ona pięknie wygląda.
nic z niej tak naprawdę się nie wypłukało. Wszystko to, co było w cieście, zostało w cieście, tak jakbyśmy gotowali warzywa na parze. Jeśli byśmy kulkę gotowali, no to niestety jest to jakby proces szybszy, może dla kogoś bardziej wygodniejszy, ale wszystko z tych kulek idzie do wody. I teraz co będziemy robić w dalszym etapie? Trzeba te kulki oczywiście wysuszyć. I tu mamy dwie opcje. Możemy suszyć w takich koszach jak ja mam, możemy użyć do tego worku takiego jakby po ziemniakach, firanki, co kto ma, to będzie ok, byle byłoby to przewiewne i, że tak powiem, w formie siatki, ale nie takiego worka plastikowego oczywiście. I albo dajemy sobie to koło kaloryfera i na przykład raz dziennie, czy tam no raz dziennie wystarczy, troszeczkę te kulki trzeba przemieszać. Albo dajemy to, jeśli kręcimy kulki latem, tak, późno wiosną, gdzie to słońce już jest takie mocne, fajne, czy po prostu jest cieplej na dworze trochę, jest przewiewnie, to suszymy je na dworze. Ile suszyć kulkę? I to jest, słuchajcie, pytanie. Ja suszę kulki, jeśli chodzi o takie suszenie naturalne, bym tak powiedział, czyli na dworze, jak jest wiatr, jest słońce, to ja kulki suszę około 3-4 dni. I to w zupełności wystarcza, ale mówię tutaj o suszeniu na słońcu, tak? Gdzie jest przewiew i tak dalej, i tak dalej. I wtedy naprawdę z tymi kulkami się nic nie dzieje. Co jeśli będziemy te kulki suszyć przy kaloryferze, w jakimś zamkniętym bardziej pomieszczeniu, to tutaj sugerowałbym nawet troszeczkę ponad tydzień. No musimy oczywiście kontrolować tą kulkę, tak? Będziemy czuć organoleptycznie, czy ona jest jeszcze mokra, czy ona jest taka miękka, ona się powinna tak stwardnieć. I wtedy będziemy mieli pewność, że wszystko jest ok. Ja Wam pokażę, jak to może wyglądać na dworze. Mamy dzisiaj akurat piękną pogodę, bo wczoraj była po prostu masakra na dworze. I Wam pokażę, jak ja sobie to rozkładam. Dajmy na chwileczkę na dwór, mimo że dzisiaj nie jest może zbyt ciepło. Ale chciałbym, żeby te kulki po prostu z tej wilgoci zostały tak troszeczkę, że tak powiem, przewiane, ponieważ dam je pod mur, tam jest o wiele cieplej, słońce się tam opiera. Więc tak to ja przez chwilę będę robił, później po prostu zawędruję pod kaloryfer. Bo mamy marzec, jak to nagrywam, ponieważ chciałem dla Was te filmy nagrać wcześniej, aniżeli później, no i też już mieć zapas. Mam nadzieję, że to, co tutaj mam, starczy mi na cały sezon. Jeśli film Wam się podobał, zostawcie suba, dajcie łapkę w górę i do zobaczenia nad wodą.